Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Kilka miesięcy temu pewien mężczyzna pełnił wartę jako nocny ochroniarz w swojej pracy. W pewnym momencie od obowiązków oderwała go nieznajoma mu osoba. Całą interakcję ochroniarza i nieznajomego na nasze szczęście zarejestrowała kamera. Jednak był w tym wszystkim jeden mały problem. Zobaczcie sami. Okay, watch this, y'all. This man, he called his boss asking him, why didn't y'all tell me they had a new employee, right? He constantly looking back, right? He talking to somebody, right? Just watch, this is creepy. Look, having a whole conversation with somebody, right? Saying that somebody came and he dapping that person off and everything. Now see, look, y'all see when he dapped him off, look what happened. He dapped him off. You see that shadow? And then the shadow goes over here, and he pulling the chair out for him. He swore to God, he sat there and had a whole conversation with this person. He moved over, talking to him and everything. Y'all better protect yourselves. Whatever that was, took advantage of him. Mężczyzna zdaje się w najlepsze prowadzić konwersację z tajemniczym gościem. W pewnym momencie nawet zaprasza go bliżej i wskazuje krzesło, na którym gość siada. Zastanawiający jest również ten tajemniczy cień, który w niektórych momentach staje się lekko widoczny. Widzieliśmy kilka podobnych nagrań w ubiegłym roku i zawsze miały jakiś związek z martwymi już ludźmi. Ale czy tutaj jest tak samo? Póki co nie udało się ustalić żadnych konkretniejszych informacji na temat tej sytuacji, ale patrząc na zachowanie ochroniarza, to całość jest na pewno dziwna. Meksyk. Środek nocy z dala od centrum miasta i mało uczęszczana droga nieopodal domu, na którym została zamontowana kamera. I to właśnie dzięki niej udało się nagrać coś naprawdę dziwnego. Ve la Marina. Ahí viene. Ahí va. Ahí se desaparece. Ay, puta. Kobieta, która zdaje się być właścicielką domu, na którym została zamontowana kamera, wychodzi, żeby wyrzucić śmieci i wracając z daleka zauważa coś, co zaniepokoiło ją do tego stopnia, że natychmiast ucieka. A po chwili w kadrze możemy zauważyć coś, co prawda porusza się na dwóch nogach, ale człowiekiem z całą pewnością nie jest. Normalnie w takich przypadkach moglibyśmy założyć, że zniekształcona postać jest wynikiem słabej jakości kamery, jednak reakcja kobiety jasno pokazuje, że cokolwiek to było, na żywo również nie wyglądało jak człowiek. YouTuber Hunting the Unknown hobbystycznie wybiera się w opuszczone, potencjalnie nawiedzone miejsca i szuka rzeczy nadprzyrodzonych. Z różnym skutkiem, bo jego filmy są zwykle po prostu klimatycznymi nocnymi urbexami, jednak od czasu do czasu udaje mu się doświadczyć ciężkich do wyjaśnienia fenomenów. I właśnie tak było podczas wyprawy do starego, zniszczonego baru, który od wielu lat popada w ruinę na obrzeżach miasta. Niemal od razu po wejściu do środka, Alex poczuł, że ktoś albo coś go obserwuje. Takie uczucie przy nocnej eksploracji wcale nie należy do rzadkości, jednak szybko okazało się, że wcale mu się nie wydaje. She's got a feeling you're being watched by something, but okay. Really hot, I know. It's 27 now. It's too hot, guys. I'm hoping you're enjoying this sort of video, so remember to show some love and subscribe and give this video a like. So if you like us more, we can do more of these videos, not a problem. I do like doing these ones alone. They are very dangerous and scary. Because anything can happen while you're on your own. I've got the music box set up at the moment. Just doing a little walkthrough. Hello?
Dobiegający z oddali brzęk mógł być efektem rozpadającego się budynku i to dopiero po sprawdzeniu materiału z innej kamery okazało się, że przyczyną było coś innego. Na wszelki wypadek Alex postanowił, tak jak zresztą zawsze, uruchomić Ghostboxa i spróbować szczęścia w komunikowaniu się z potencjalnymi duchami. Where are you? Can you give me a sign, please? Oh, f***ing hell! What the f... What the... What the... Co prawda nie zdołał otrzymać żadnej odpowiedzi z urządzenia, jednak to, co stało się z butelkami, jasno dało mu do zrozumienia, że w tym miejscu znajduje się coś nadnaturalnego. To jednak nie to było najbardziej przerażające, bo gdy tylko nieco ochłonął po butelkach, stało się coś, z czego w tamtym momencie mężczyzna nie zdawał sobie nawet sprawy. Steve, are you here? I think you're lying. I don't think your name's Steve. I don't understand how these were knocked down. It's crazy. I don't understand this. I'm pretty sure this was like that. Hello? Gdy sprawdzał dokładnie butelki, kolejny raz miał wrażenie, że jest obserwowany. Jednak w tamtym momencie nie zauważył tajemniczej postaci stojącej w ciemności w przyległym pomieszczeniu. Postaci, która sprawiała wrażenie, że uważnie go obserwuje. A co jeszcze ciekawsze, gdy po chwili skierował kamerę w tamtą stronę raz jeszcze, tajemnicza postać dosłownie rozmyła się w powietrzu. Moglibyśmy się kłócić, że w środku znajdował się ktoś jeszcze, być może nawet ktoś obcy, ale nie sądzę, żeby ktoś zdołał tak szybko się schować, nie robiąc przy tym kompletnie żadnego hałasu. Szczególnie, że w dalszej części eksploracji Alex odwiedził tamto pomieszczenie i jak sami dobrze widzicie, na podłodze znajduje się mnóstwo gruzu i szkła, co skutecznie uniemożliwia ciche poruszanie się. Tylko jeśli nie był to człowiek, to co? Czy to właśnie ta istota była odpowiedzialna za poruszające się przedmioty? Całość tej, jak i innych eksploracji Alexa możecie obejrzeć na jego kanale. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Stare domy, szczególnie takie z mroczną historią, są miejscami, które emanują wręcz tajemniczą, ciężką aurą. Jednocześnie takie lokacje są często miejscami, w których można doświadczyć aktywności paranormalnej. I to bez znaczenia, jak wiele renowacji czy remontów taki dom przeszedł, to co raz zalęgło się w środku, pozostaje w nim już na zawsze. Właśnie takie miejsce obrali sobie na śledztwo poszukiwacze duchów z kanału Mindseed. Ponad 170-letni dom, o którym zarówno jego właściciele, jak i robotnicy odpowiedzialni za przeróżne remonty mówią, że jest wręcz wypełniony tym, czego nie da się wyjaśnić. Poruszające się przedmioty, zniekształcone, ledwo słyszalne głosy, cienie i przede wszystkim tajemnicza, ciężka aura, której nie da się w żaden konkretny sposób opisać. To wręcz brzmi jak idealne miejsce na przeprowadzenie nocnego dochodzenia. I jak szybko się okazało, wizyta w tym domu była bardzo dobrą decyzją. We're not here to harm you in any way. We're not here to make things... What was that? Something from over here? It's like a loud tapping, right? It was like a... I don't know. It sounded like a curtain fell or something, I don't know. To me, I remember it sounding like a curtain rod had fallen off the top of a window and just smacked down on the ground. We're not here to make things... What was that? Well, all these doors are closed, except for that one. You sound like it came from in here, right?
It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. Whoa. All of a sudden, I heard this glass just like, it sounded like something slid off a table. And when I looked in the room to my left, I could literally see the end of this teacup and saucer just falling to the floor, completely on its own. It sounded like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. Pretty sure that I caught it on camera. I turned pretty fast. It sounded like it came from in here, right? It came from definitely down this hallway somewhere. I don't know exactly where. Not even. I got. Door just moved? Which one? This is one right here. No, that fucking thing just fell. Mike. Mike. It just said Mike. That just fucking fell down right I there. can't see. I have literally night vision on. You have to shine it. There's like a plate on the floor. What the f? And clear as day, I could see a saucer on the floor. And when we went in there, there was a teacup as well. Dude, how did that get there? I think it just fucking fell, bro. This thing didn't turn on or anything. It's not like this started moving, but That there's, is insane. look, there's two right here. What? No fucking way. To jednak wcale nie była jednorazowa aktywność, bo już przy pierwszej próbie kontaktu stało się kilka innych rzeczy i to niemal jednocześnie. It just said music and then it started playing music. Oh. Shh, shh. Gdy tylko rozpoczęli sesję i zaczęli zadawać pytania, dookoła nich rozległy się ciężkie do wyjaśnienia dźwięki, a w pokoju obok klosz od lampy poszybował w powietrze. Co ciekawe, zaledwie chwilę przed tą aktywnością miernik IMF wykazał niemal maksymalny odczyt. Zupełnie coś jakby w tym pokoju było. Coś, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Jednak to wszystko nie zniechęciło ich do dalszego śledztwa, wręcz przeciwnie, a następnym punktem była próba kontaktu z użyciem tablicy Ouija. All right. Let's do it. That was me. All right, let's spin it, man. All right, let's do it. Big circles. 1, 2, 3. If that was you upstairs, can you please use the planchette? Whoa, whoa, dude. What the is happening right now? Hey, hey, hey. What the is happening? Dude, go to the right. Yeah. Bro, I've never felt this move like that before. Gdy tylko położyli ręce na wskaźniku, ten niemal natychmiast zaczął krążyć po całej tablicy i jak sami przyznali, jeszcze nigdy nie doświadczyli czegoś takiego, mimo że mają za sobą już setki takich sesji. Co więcej, podczas samej próby kontaktu usłyszeli otwierające się drzwi i bez zastanowienia postanowili to sprawdzić. I to właśnie wtedy doświadczyli czegoś jeszcze bardziej przerażającego. Dude, I'm fucking shaking right now. Bro, I've never felt the board move like that. That was aggressive as fuck. I almost don't believe you. I don't You're even not know. bullshitting me. Bro, I don't even know what the fuck that just spelled. It was moving so fast, I couldn't keep up with it. I'm sorry, man. That's just unbelievable. Hold on. Shh, shh, shh. I thought I heard a whisper or something. What the fuck? Shh. It's like the water pump or something. What? Something just blew the fucking candle out. I can't see anything, dude. Shit, it's
sockets through this thing. Something just blew this out. In my f***ing hand. What the fuck is going on down here, man? Ow. Dude. What's up? Oh, dude. Oh no, what happened? You got a nail? Fucking nail. No. Oh, God. You alright? Yeah. Dude, let's get up out of here. Yeah, I can't see. I can't do the fucking... Wait, I'm right behind you. I can't do the fucking... What the fuck was that? What happened? He just immediately starts freaking the fuck out. What the fuck was that? What happened? Oczywiście to było tylko kilka fragmentów i jeśli chcecie obejrzeć to śledztwo w całości albo rzucić okiem na ich inne materiały, to link do ich kanału znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Wyobraźcie sobie, że wstajecie skoro świt, przecieracie oczy, idziecie przemyć twarz i zrobić kawę i po chwili widzicie coś, co sprawia, że na waszych plecach pojawia się zimny, nieprzyjemny dreszcz, a nawet pojawia się strach. Właśnie w takiej sytuacji pewnego dnia znalazła się kobieta o imieniu Kate. Good morning, guys. It is literally 5 a.m. and I opened the back door to put some dry food out for the stray kitties. And there are people feet printed all over my deck in the snow. Okay, I'm gonna open this. I'm not going out there. Do you see this? They start over there. And it like barefoot walks up to the table. There's nothing coming up to the... Maybe there is some coming up to the door. What? And I don't see any in the yard. What is this? That is absolutely a bare human footprint in the snow. It is 16 degrees out. I have not gone outside yet. My cat came and woke me up, hysterical, probably because there was some barefoot person on the deck. I'm just more concerned about like a mental health crisis because there's no reason to be out there barefoot. Ślady bosych stóp prowadzące do drzwi naszego domu z całą pewnością nie są czymś normalnym. Kim była osoba skradająca się do jej domu w środku nocy i przy okazji boso, mimo tego, że jest środek zimy? A przede wszystkim, jakie miała zamiary? Zaniepokojona kobieta natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Spytała nawet o osoby zaginione, myśląc, że intruz szukał pomocy, ale okazało się, że nikt w okolicy nie zgłaszał zaginięcia, a w sprawie samych śladów policja nie mogła nic zrobić, dlatego że nie doszło do żadnego przestępstwa. Co ciekawe, wydawało się, że była to jedynie jednorazowa sytuacja, jednak po kilku tygodniach tajemnicze bose ślady stóp pojawiły się raz jeszcze. Let me show you. This is the first time we've had snow since the initial footprint sighting. Do you see that? They're barefoot again. They're in a different spot than... Look at my shadow. So those prints are in a different spot than when we had prints before. Because one of the suggestions was potentially there's an oil on my deck that when it gets wet, it is leaving footprints. But the old footprints, let's see if I can use a shadow pointer. The old footprints were right here in this area. The new footprints are there. Okay, let's go downstairs. It is 7 o'clock. I've been up since 4:30. I didn't look outside. I just came up here and then I opened the window to see if any of the stray cats were coming up to the door yet because I didn't feed them yet. There are my slippers that I use when I feed the cats right here. There are my slippers. Stay right along the side so I don't interfere.
So that house is empty. Nobody's living there right now. Okay, so I'm going back to the light. Ślady tym razem nie prowadziły już bezpośrednio do drzwi, a wyglądały bardziej jakby ktoś przyszedł, pokręcił się chwilę w miejscu i po prostu odszedł. Co ciekawe, od tamtej pory tajemnicze ślady nigdy już więcej się nie pojawiły. Nie wiadomo kto lub co odwiedzało po nocach dom, a co gorsza, nie wiadomo w jakim celu. Wygląda na to, że to jedna z tych sytuacji, których nigdy nie będziemy w stanie w żaden sposób wyjaśnić. Grupa przyjaciół podczas spaceru po okolicy natknęła się na tunel na obrzeżach miasta. Oczywiście, jak zrobiłby to każdy z nas, postanowili wejść do środka i zobaczyć, dokąd prowadzi. I jak możecie się już domyślić, szybko okazało się, że nie był to wcale taki dobry pomysł. So, we're going in here. Let's do this. Yep, we're going in the cave. It's raining. I'm not gonna need this yet. Oh man, I'm gonna cut it out. This is gonna be annoying. Hold on. Okay, so we got pretty far. Hold on. Yeah, we got pretty far. That's the exit out there. So here's the manhole cover. You can kind of see it. Here's like a ladder, but yeah, we're pretty far. We're in this tent. We're going up there. Did you hear that? Right. You heard that, right? Yeah. I'm not going back. Fuck that. What the fuck was that? Yeah, I got that on video. Gdy byli już dość głęboko, a dookoła panowała ciemność, z oddali dobiegł do nich dziwny śmiech, przypominający jakby śmiech klauna. Did you hear that? Raczej możemy się zgodzić, że nie było to nic paranormalnego czy nadnaturalnego, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że ten śmiech dobiegał z jakiegoś rodzaju zabawki. Co więc, jeśli w ten sposób ktoś próbował zwabiać do ciemnego tunelu niczego nieświadome osoby? Jeśli spojrzymy na to w ten sposób, to całość może być bardziej przerażająca niż niejedno paranormalne nagranie. Od jakiegoś czasu w internecie pojawia się coraz więcej nagrań przedstawiających interakcje z tak zwanym mimikiem. Nikt tak naprawdę nie wie, czym ta istota jest, ale jej nazwa wzięła się od tego, że potrafi naśladować głosy. Jednym ze szczęśliwców, którzy mogą pochwalić się takim doświadczeniem, jest mężczyzna posługujący się nickiem Breaksotic. Wow, it's really bad right now. Okay, hold on. Jesus. Okay, hold on. Why is the tree on there? Whatever that is coming from up here. Should I attempt to go in there? Fuck. Because that was coming, all that thumping, it was coming from like right in there, in that room. Come up here for a sec, man. What the fuck? What the fuck was that? You guys, did I just hear that right? Get up here now. Okay. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with. That I'm not fucking with, bro. That I'm not fucking with, bro.
That I don't play around with. That I don't play around with. I don't know. Oh no. Whatever that fucking was just came down the stairs. Yo, I don't like this, bro. This door's just about to open. Guys, am I like crazy? Or was there not a voice upstairs in my voice? Przyznam się, że póki co mam dość mieszane odczucia do tych całych mimików, ale to, że pojawia się coraz więcej tego typu nagrań, sprawiło, że nieco zainteresowałem się tematem. W nadchodzących odcinkach pokażę wam jeszcze kilka z nich, bo niektóre sytuacje powiązane z tymi istotami są naprawdę przerażające. A tymczasem na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za wasz czas i za obejrzenie odcinka, a jeśli jesteście tu nowi i interesują was takie tematy, to zachęcam do subskrybowania kanału. Dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, których wsparcie jest dla mnie nieocenioną pomocą, szczególnie w tym ostatnio bardzo trudnym okresie. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia już niebawem w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!